Cześć, siemano. Od początku istnienia tego kanału chciałem, aby działał na zasadzie, że wy pytacie, a ja odpowiadam. Dlatego dzisiaj zajmiemy się zagadnieniem, które bardzo często pojawia się w pytaniach od was, czyli którą profesję wybrać? Sorca czy druida? Zaczynając oczywiście przygodę magiem, no bo dzisiaj nie będziemy skupiać się na paladynie, na knajcie, zajmiemy się tylko i wyłącznie profesjami magicznymi. I tutaj odpowiedź na to pytanie postaram się rozłożyć na kilka podkategorii. Odpowiemy sobie na pytanie, jak wygląda różnica w itemach pomiędzy tymi profesjami, jak wygląda różnica w czarach, czy tam żywiołach, tym podobnych. Także to, jak wygląda sam gameplay, no i kwestie znajdowania party i tym podobne. Zacznijmy sobie może właśnie od samych itemów, no bo itemy generalnie w obecnej mecie tibijskiej są bardzo istotne, zwłaszcza tutaj te odporności na itemach, no bo wiadomo, magic levelem, bonusy skryta z magic levelu są fajne, ale odporności są bardzo istotne, zwłaszcza na troszkę mocniejszych mobach, no to jednak bez tych odporności, zwłaszcza magiem z nową utamą, jest po prostu ciężko i ta odporność będzie nam na pewno ratować życie. I tutaj, jeśli chodzi o itemy, od jakiegoś czasu Tibia idzie w tym kierunku, że każda profesja dostaje swoją itemizację. Jeszcze do niedawna Druid i MS obie profesje miały te same itemki, mogły się wymieniać, natomiast od kilku patchy te itemy są stopniowo rozdzielane pomiędzy profesjami. Na przykład jeśli chodzi o zbroję, no to mamy przykład Berskina i Togi Mortis. To są itemy, które postawiłbym obok siebie. Są powiedzmy z podobnego przydziału cenowego, mają podobne zastosowanie, podobny range levelowy. Natomiast Berskin ma 11% odporności na ziemię, zaś Toga Mortis 6% odporności na śmierć. No, w dzisiejszym czasie Berskin i jego cena to sięgnęła dna tak naprawdę, bo za jakieś 150-200k, przynajmniej na Celeście, możemy sobie takiego Berskina kupić. Natomiast Toga Mortis to jest wydatek rzędu 2,5-3 kk powiedzmy. No i jeśli chodzi o ich użyteczność, no to tak naprawdę oba armory są bardzo przydatne. Toga Mortis jest lepsza, nie ma tego minusu w odpornościach. Ma imbu slota, ma 4 magic levele i tak naprawdę możemy włożyć tam każde imbu i na każdej miejscówce będzie dla nas przydatna. Natomiast Berskin ma niestety minus 2% na ogień, co troszeczkę nas tutaj blokuje, jeśli chodzi o miejscówki, gdzie potworki biją z żywiołu ognia. Natomiast na wszystkich pozostałych miejscówkach będzie spoko. Są to takie pierwsze zbroje dla profesji magicznych, które mają wbudowanego imbu slota plus 4 magic levele, więc to będą na pewno często używane. Obie zbroje możemy zastąpić oczywiście Dream Shroudem. Różnica jest taka, że Dream Shroud daje tylko 3 magic levele, jednak też jest bardzo dobrą, bardzo użyteczną zbroją. Dalej w takim podobnym przedziale, w którym sobie ułożyłem, mamy Falcon Eroda i Falcon Wanda. Falcon Erod daje nam 8% odporności na energię, jego cena to około 4,5 kk, natomiast Falcon Wand daje nam 8% odporności na ogień i jego cena to około 3 kk. No i tak naprawdę tutaj nie ma większych różnicy w tych itemach poza tą odpornością. Cena jest również podobna, natomiast to jest wszystko kwestia tego, gdzie planujemy expić, czy będziemy expić solo, czy w teamie. No mimo wszystko odporność od ognia, przynajmniej na tych niższych range'ach levelowych, będzie na pewno bardziej użyteczna niż odporność od energii. Jednak no tutaj mniej więcej stawiałbym te itemy w miarę na równo. Ich atrybuty są podobne. Falcon Wand jest bardziej użyteczny raczej niż Falcon Erod, którego raczej się mało który druid na dzień dzisiejszy używa, ponieważ jeśli już ktoś ma taką opcję, no to raczej używa Cobra Roda, który na dzień dzisiejszy kosztuje około 11 kk i daje nam 2% life leecha, oczywiście 2 imbu sloty standardowo. No i jest to w tej chwili jedna taka tak naprawdę najlepsza różdżka dla druida w tym takim przyziemnym range'u cenowym. Natomiast jeśli chodzi o Cobra Wanda,
no to jego cena w tej chwili spadła już nawet poniżej 1 kk. To jest wand, który daje nam 35% bazowych obrażeń krytycznych, gdzie nie możemy włożyć dodatkowo imbu na kryta, za to możemy włożyć magic levele plus mana licza. To jest wand tak naprawdę, jeśli ktoś chce bić bestiary, to może go użyć, żeby nie tracić kasy na imbu. Poza tym raczej jest bezużyteczny. I jest to tak naprawdę zamiennik Lion Roda, który ma dokładnie te same atrybuty co Cobra Wand. Natomiast Lion Rod w tej chwili waha się około 3 kk, jednak też raczej nie będzie on specjalnie używany. Natomiast Lion Wand to zamiennik Cobra Roda, tutaj mamy też Life Leecha. Jego cena to około 8 kk. Przynajmniej oczywiście to są ceny z Celesty, więc na innych serwerach te ceny mogą się oczywiście różnić. No i jeśli chodzi o Lion Wanda, to tak jak Cobra Rod będzie on całkiem użyteczny. Dlaczego? Ponieważ no, na wyższych poziomach czy na mocniejszych potworach MS będzie musiał uchać, więc Life Leech na pewno mu się przyda. Też jeśli idziemy gdzieś profitować, no to zawsze ten wbudowany Life Leech nam pomaga, wtedy spalamy mniej many, więc mniej się leczymy, nasz profit się zwiększa i sam exp jest przyjemniejszy. Także jeśli chodzi o różdżki, tak naprawdę tutaj nie ma większej różnicy między MS-em a Druidem. Tak jak mówię, różnica jest tylko w Falconie, ale to jest w momencie, kiedy potrzebujemy dodatkowej odporności, wtedy Wand ma troszeczkę przewagę nad Rodem, no bo jednak ten ogień częściej się będzie pojawiał niż energia. No jeśli chodzi o armor, no to Toga jest ciut może bardziej uniwersalna niż Bearskin, ale z Bearskinem też da się prawie wszędzie pójść. Kolejnym takim range'em przedmiotów, który tutaj sobie taką grupą przedmiotów, którą sobie wziąłem, będą te nowe Eldritch przedmioty oraz Make Do i Makeshift Bootsy. Make Do Bootsy dla Druida dają 6% odporności na lód, natomiast Makeshifty dla MS-a to 6% odporności na ogień. Cena to 40-45 kk w obu przypadkach. Teraz ceny, które będę podawał od tego momentu, to będą ceny na podstawie Antiki, ponieważ no, na Celeście nie wszystkie te itemy były dostępne lub w ostatnim czasie sprzedane. Dlatego myślę, że market na Antice jest bardziej taki obrazowy i sensowny na ten moment. No i tutaj znów wszystko zależy tak naprawdę od tego, jaki mamy level i gdzie expimy. Tam, gdzie będziemy expić na potworach, które biją z ognia, i nie wiem, gdzie pojawia się Isavi, Fire Elfy, Fire Lipka, jakieś Ferusile, no to ten odporność na ogień będzie spoko, bardziej użyteczna niż ten lód, no bo lód, no to wiadomo, jakaś Ice Lipka, Ice Elfy, no i potem ewentualnie dopiero Soul Warrior Rybki, których teraz się tak naprawdę nie expi, więc na high levelu Make Do Bootsy będą spoko. No na tych niższych levelach jednak ich cena jest raczej zbyt duża, żeby ich tak naprawdę używać, więc nie warto sobie tak naprawdę zawracać nimi tutaj głowy. To samo dotyczy makeshiftów. No jednak ta cena jest na tyle duża, że raczej na tych niższych levelach będzie nas blokować. No jednak tak naprawdę na high levelu no jedne i drugie będą przydatne. Jeśli chodzi o Eldritche, no to zaczynamy oczywiście od czapek. Eldritch Hood 7% na ziemię, natomiast zamiennik dla MS-a Eldritch Cowl 7% na lód. No, gdyby nie to, że Hood dla Edeka kosztuje jakieś 150 kk na dzień dzisiejszy, no to no, zwłaszcza gdzieś tam na Rotenach teraz to jest jeden z top spotów, to są Roteny, zwłaszcza na endgame'ie. Więc tam Eldritch Hood jest naprawdę sztosem. Natomiast Eldritch Cowl odpornością na lód już nie będzie tak bardzo przydatny. No, natomiast jego cena to 42 kk około w tej chwili na Antice, więc już na niższych poziomach można się w niego zaopatrzyć. No, warto wziąć pod uwagę fakt, że MS bije jednak głównie w tej chwili z ognia, więc lodowe potwory jak najbardziej będą przez niego uczęszczane, więc odporność na lód zawsze dobrze dodatkowo mieć.
Idąc dalej, mamy nowe spellbooki, czyli Eldritch Tome dla druida, który na dzień dzisiejszy kosztuje jakieś 135 kk na Antice i daje nam 6% odporności na ogień oraz 1 Magic Level od żywiołu ziemi. Natomiast Eldritch Folio dla MS-a, jego cena to około 110 kk, daje nam 6% odporności od ziemi oraz 1 Magic Level od śmierci. No i jak dla mnie, no to w PvP sztos. No bo jednak w PvP ze zdeków będziemy bić, sztos, przepraszam. 1 Magic Level nawet w PvP też nam za 110 kk raczej tutaj cudów nie zdziała. 6% odporności na ziemię, bardziej na jakichś herotenach pewnie będzie to używane, jeśli ktoś nie będzie chciał robić imbu na ziemię. No, z drugiej strony trzeba wziąć pod uwagę, że Shoulder Plate za jakieś 4 czy 5 kk daje nam podobne atrybuty, tylko 1 Magic Level mniej, więc 310 kk bym za niego dał, to już pozostawiam wam. Natomiast no, Eldritch Tome 6% Fire. Ja osobiście idąc na Fire Lipkę, gdzie najczęściej expię, wolę już włożyć sobie w Lion Spellbooka imbu na ogień i mieć 15% odporności, więc te książki jak dla mnie nie za tą cenę, więc tu nadal mamy duże podobieństwo jeśli chodzi o MS-a i EDK. No i na końcu mamy Eldritch Eroda 35 kk, jak daje nam 4% odporności na ziemię oraz zwiększa nam Magic Level naszego healingu o 2. Co za tym idzie? Tak naprawdę ten bonus więcej da nam ta odporność niż te 2 Magic Levele od healingu. No i tak naprawdę, jeśli ktoś będzie szedł na mniejszych levelach na roteny, no to pewnie fajnie będzie się zaopatrzyć w tego roda, natomiast w przyszłości raczej nikt tego specjalnie używał nie będzie. Eldritch Wand, 4% odporności na energię, plus 1 Magic Level od ognia, 25 kk. No tutaj myślę, że przewaga raczej jest po stronie MS-a. Jednak te 4% od energii chyba będzie bardziej użyteczne, no bo w momencie kiedy ta odporność od ziemi nam się przyda, to już nie będziemy tego roda raczej używać. No i oczywiście ostatnią grupą są Soul itemy. Tutaj mamy Soul Hexera, który kosztuje w tej chwili około 300 kk. Daje nam 12% odporności od lodu, 5% life leecha, 3% mana leecha. Natomiast po drugiej stronie barykady mamy Soul Tintera, który kosztuje około 250 kk, daje nam 10% extra damage'u z kryta. I jeśli chodzi o Soul Hexera, to ta różdżka daje naprawdę dużo. Sam osobiście byłem zaskoczony jak dużo, bo ten dodatkowy mana leech i life leech, który dostajemy z tej różdżki, pozwala nam wrzucić sobie magic levele w imbu sloty i tej many mimo wszystko nam wtedy nie brakuje. No i dodatkowe 7 magic leveli w porównaniu z Cobrą naprawdę zaskakująco dużą robotę robi. Natomiast jeśli chodzi o Soul Tintera, 10% extra damage'u z kryta, rozmawiałem z MS-ami, twierdzą, że robi robotę i jestem w stanie to uwierzyć, no jednak 60% obrażeń krytycznych też na pewno tego dipsa podbija, na pewno będzie to odczuwalne w solo huntach zwłaszcza. No i tutaj ciężko szczerze mi jest wyrokować, myślę, że raczej jeśli chodzi o to dawałbym remis. Jeśli chodzi o armorki soulowe, Soul Shroud 10% odporności na śmierć, 115 kk około, Soul Mantle 80 kk, 4% na fizyczne. Oba dobre, jednak z tego co generalnie MS-i dość rzadko się decydują na mantla, bo te 4% fizyka raczej ich tak bardzo nie ratuje, a za cenę Soul Mantla mogą sobie kupić 10 Tog Mortis, ale jeśli nie 30 i w każdą włożyć inne imbu jeszcze im zostanie. Natomiast dla druida sam używam i polecam.
podejrzewam, że jednak ja, grając z MS-em, też używałbym Soul Mantla ze względu na 2 sloty imbu, a ja po prostu lubię mieć Life Leecha włożonego w klacie. No i jeśli chodzi o Soul spodnie, no to Soul Stridersy 125 kk, Soul Shanksy 85 kk, Stridersy 10% od ognia, Shanksy 10 od śmierci. No i też tutaj jednak wszystko zależy od tego, gdzie expimy. Ale tak podsumowując tak naprawdę EQ, no to jednak tutaj przede wszystkim musimy patrzeć na to, gdzie planujemy expić, czy planujemy expić w Team Huncie, jaki range levelowy prawdopodobnie osiągniemy, bo powiedzmy, czy będą to 700 levele, czy 300 levele, to różnica jest bardzo duża. I przede wszystkim jakie miejscówki będziemy wybierać, od tego będzie zależeć, jakiego EQ będziemy potrzebować. Jeśli chodzi o to, wydaje mi się, że Druid na dzień dzisiejszy ma troszeczkę lepszy ekwipunek, jeśli chodzi ogólnie o metę, natomiast no MS tak naprawdę za bardzo tutaj nie odstaje. Niektóre przedmioty dla MS-a osobiście wolałbym móc założyć na Druidzie, choćby makeshift bootsy z odpornością na ogień. No natomiast to już zależy od Was. Dalej przechodzimy sobie do czarów. Jeśli chodzi o czary, no to jest kilka kategorii, tak? Pierwsze support spele, czyli u druida mamy Sio, Gran Sio, Masters, czyli leczenie. Natomiast u Sorca mamy debuffy, czyli obniżenie ataku potworów lub obniżenie odporności potworów. No jak wiadomo, w Team Huncie jedno i drugie użyteczne, no Sio jednak bardziej użyteczne. Natomiast debuffy w Team Huncie również są mega istotne i podbijają expa, czy tam bezpieczeństwo choćby Knighta. Natomiast debuffów możemy używać również na solo expie i często mogą nam uratować życie lub po prostu podnieść expa, kiedy będziemy zadawać więcej obrażeń potworom. Tutaj ciężko jest mi szczerze zadecydować, która profesja byłaby w tym aspekcie lepsza. Myślę, że jednak Druid, ale to będzie wynikało z rzeczy, do której dopiero sobie dojdziemy. Później mamy Ueki. Druid ma Ice i Earth, czyli lód i ziemię. O ile Ice i spoko, to od ziemi jest, no szczerze powiedziawszy, marne, bo po prostu zadaje małe obrażenia. Większe obrażenia zadajemy z Terahura niż z tego Ueka, natomiast w niektórych sytuacjach pewnie się też się przydaje. Natomiast MS ma Flama, czyli ogień, no i oczywiście Wisa, energię. Oba użyteczne, w zależności od miejscówki każde z nich się przyda. No, u Druida bazujemy jednak na tym lodowym, u MS-a są w miarę zamienne. Oczywiście Flam ma większe bazowe obrażenia, natomiast Vis też jest spoko. No tutaj raczej przewaga po stronie MS-a. Dalej jeśli chodzi o wave'y, no to Druid ma Terahura i Ice Frigohura. No a natomiast MS Flamhura, Wishura, no i oczywiście Wisluxy, czyli te beamy. Tutaj przewaga nadal u MS-a, ponieważ o ile fakt Terahur jest mega fajnym spelem, o tyle nowy Flamhur zadaje podobne obrażenia, może troszkę mniejsze od Terahura, natomiast no, ogień wydaje mi się, że troszkę bardziej uniwersalnym żywiołem. To raz, a dwa, no po prostu hitbox Flamhura jest o wiele lepszy niż Terahura. Jeśli chodzi o Frigohura i Wishura, no to tutaj przewaga jest po stronie Wishura ze względu znowu na hitbox. Obrażenia będą pewnie podobne. Może Grand Frigohur ciut mocniejsze obrażenia będzie zadawał tam, gdzie potwory są wrażliwe. No natomiast po prostu hitbox Frigohura jest malutki. Uderza tak naprawdę 6 potworków, gdzie Wishur uderza tak samo jak Terahur. No i oczywiście dodatkowo jeszcze Beam. No to też w niektórych sytuacjach, w nie każdej sytuacji Beam będzie użyteczny, natomiast jeśli mamy jakieś tam 3 potworki w rzędzie przy dobijaniu klaty, to na pewno nam się ten Grand Wislux przyda.
No i jeśli chodzi jeszcze o single target spele, no to tak jak przy łekach, Druid będzie miał tutaj Exoi, Ferigo, Grand Ferigo, Max Ferigo oraz tak samo Sterą, natomiast u MS-a mamy Flama i Pisa. Spele są zamienne, mają taki sam mniej więcej damage, kwestia znów tego, gdzie będziemy expić i tak naprawdę na to również nie odpowiada nam na pytanie, którą profesję wybrać, która będzie w tym momencie lepsza, kiedy zaczynamy przygodę z profesją magiczną, więc przechodzimy sobie dalej. No i tu dochodzimy do tego, co mówiłem w przypadku Sio. Prawda jest taka, że przez to, że Druid leczy, to bez problemu zazwyczaj znajdzie team. Jeśli nie team, to duo z Knightem. Ponieważ tak naprawdę, żeby pójść na hunta w duo, potrzebuje tylko i wyłącznie Knighta, nie potrzebuje więcej profesji, bo będą we dwóch samowystarczalni. Natomiast MSM, no w duo raczej za bardzo nie pójdziemy. Oczywiście są jakieś tam odstępstwa od tego, gdzieś tam możemy pójść z Knightem czy z Paladynem, uchając Knighta, czy tamtego Paladyna. No jednak znacznie ciężej będzie z tym duo. Pula miejscówek, w których będziemy mogli duo huncić, jest znacznie mniejsza. No i tutaj przewaga jest na pewno po stronie Druida, zwłaszcza jeśli nie lubimy solo expić, wolimy mimo wszystko przynajmniej w to duo, żeby móc z kimś w trakcie hunta porozmawiać sobie i nie być tam samemu, no to jednak Druid będzie miał tutaj sporą przewagę. Jednak trzeba wziąć pod uwagę też aspekt tego, że druidów na dzień dzisiejszy jest znacznie więcej w Tibi. Przynajmniej ja mam takie wrażenie, że druidów jest jednak więcej. Wynika to z tego, że był okres, kiedy druidów bardzo brakowało i wiele osób się po prostu przesiadło na druidów. Też ten okres był połączony z tym, że druid stał się bardzo mocny. Jako właśnie, że miał tego Terahura, który jest mega spelem. I po prostu tych druidów zaczęło się pojawiać coraz więcej. Na dzień dzisiejszy znacznie łatwiej będzie wam znaleźć team MS-em, bo po prostu, zwłaszcza na tych wyższych levelach, oczywiście nie mówię tu o jakichś tam niskich levelach, ponieważ MS-ów zazwyczaj po prostu brakuje i dla MS-a zawsze się jakieś tam miejsce w teamku znajdzie. Paladynów jest dużo, Knightów jest raczej dużo, chociaż Knighti po ostatnich buffach raczej expią solo. Natomiast MS-ów będzie cały czas brakuje, przynajmniej ja mam takie odczucie, że ciężko jest znaleźć MS-a do teamu, znacznie łatwiej byłoby znaleźć druida. Aczkolwiek jestem druidem, więc nigdy nie szukałem druida, także może to tylko ja odnoszę takie mylne wrażenie. Także jeśli chodzi o znajdowanie teamu Forwoca, no to jednak MS będzie miał tutaj, myślę, łatwiej niż druid. No i też łatwiej być przede wszystkim słabym MS-em niż słabym druidem, bo jeśli będziecie słabym druidem, no to zabijecie raz, drugi, trzeci Knighta i będziecie mieli problem ze znalezieniem teamu czy tam Knighta. Natomiast przynajmniej na tych niższych poziomach od MS-a tak dużo jak od druida nie zależy. Tam MS koncentruje się głównie na zadawaniu obrażeń, więc ta gra przynajmniej na tych niższych poziomach jest znacznie łatwiejsza. No, na wyższych poziomach to się troszeczkę zmienia, ponieważ MS wtedy musi być takim drugim healerem, dodatkowo uchać i tak dalej, więc poprzeczka się znacznie podnosi, natomiast przynajmniej tam do tego 400 levela, gdzie MS koncentruje się głównie na zadawaniu obrażeń, no to na pewno będziecie mieć MS-em łatwiejszą gierkę niż druidem, a wtedy właśnie druid ma ciężej ze względu na to, że mając mało HP musi jeszcze dbać o HP reszty drużyny. Dlatego jeśli nie czujecie się na siłach, nie zakładacie, że kiedyś będziecie mieć jakiś duży level, no to myślę, że tutaj raczej szedłbym w MS-a na dzień dzisiejszy osobiście, no ale tak naprawdę na to, którą profesję wybierzecie, to odpowiedzieć sobie musicie sami, ponieważ wiele zależy tu od waszego usposobienia, od stylu gry, który wy tak naprawdę preferujecie, czy wolicie grać solo, duo, czy w pełnym teamie jednak będziecie starali się grać.
od tego, czy lubicie solo expić, czy lubicie bić jakieś tam bestiarki, na jakich potworach, jakie miejscówki są dla was satysfakcjonujące, bo wiem z własnego doświadczenia, że niektóre miejscówki, mimo że są teoretycznie dobre, to dla mnie po prostu exp tam jest nieprzyjemny, niesatysfakcjonujący i nie lubię tam chodzić. No natomiast jeśli chodzi o wybór miejscówki dla, przynajmniej mówiąc tutaj o solo, dla MS-a i dla druida, będzie się różnił, no bo właśnie ze względu na preferowane żywioły oraz zadawane obrażenia z konkretnych żywiołów, no i też częściowo ekwipunek, który możemy założyć, będzie troszeczkę inny, no bo wiadomo, druid będzie szedł raczej tam, gdzie będzie mógł zadawać dużo obrażeń z lodu, no i z ziemi oczywiście ze względu na terrachury, żeby zadawać więcej obrażeń, natomiast MS będzie wybierał te miejscówki, gdzie potwory są raczej wrażliwe na ogień i energię. No i tak naprawdę taką konkluzją chciałbym zakończyć ten film. Obie profesje są dobre, obie profesje znajdują swoje miejsce i swoje zastosowanie w drużynie, no i w TV na pewno obie zawsze będą potrzebne, no bo teraz tak naprawdę gra też opiera się na expieniu w pełnym party. W Forwocu zazwyczaj wykręca się lepsze liczby, lepszy profit, lepsze expy, no i każda profesja w Forwocu jest potrzebna. Lepiej dobrze grać jedną profesją niż kiepsko 4. Takie jest przynajmniej moje zdanie. Co wy o tym sądzicie, to dajcie znać oczywiście w komentarzu. Napiszcie, jaką profesję wy byście wybrali, gdybyście mieli zacząć przygodę od nowa profesją magiczną. No i oczywiście zapraszam na streamy. Przy okazji muszę tutaj powiedzieć tym, którzy jeszcze nie wiedzą, że streamy przeniosły się na Twitcha, na Twitch TV Wujek.Gracel. Widzicie to również na ekranie, zobaczycie to również w opisie filmu. Streamki będą tak jak wcześniej wieczorami po godzinie 20-21, tylko teraz już na Twitchu, nie na YouTubie. No i na dzisiaj to wszystko, ja się z wami żegnam. Życzę powodzonka i do usłyszenia. Cześć, trzymajcie się, hej.